Słuchajcie, kiedy pojechałem, miałem strasznie chore dziecko, chłopaka, który miał 14 lat, już potwornie był chory. No już po prostu umierał, 7 lat, już lekarze w Anglii rozkładali ręce i już kompletnie nic nie było, no już nie było szans. I lekarze powiedzieli, że zamkną go już w szpitalu i właściwie już był taki niebezpieczny i wszystko miał. Ja widziałem go w tej padaczce, no to po prostu straszna rzecz była. I ja pamiętam ci rodzice roztargnieni, płaczący i kiedy go raz odwiedziłem w szpitalu, pamiętam, przyjechałem z Polski, dałem mu polskie cukierki i taką mieszankę wedlowską, jak dziś pamiętam. I on tak strasznie to lubił i potem dostał takiego strasznego ataku i właśnie serce mi się krajało. Mówię, Panie Boże, msze są odprawiane, no co tu zrobić? Modlę się, robię co mogę, nikt się tym nie interesuje. I w pewnym momencie jechałem do Medjugorje na pielgrzymkę. No, jedna z wielu pielgrzymek, jadę i wpadło mi na myśl i mówię, pomodlę się za niego, pomodlę się, no po prostu wezmę go ze sobą. I pojechałem do tego Medjugorje i powiem wam szczerze, wszystko co robiłem, to robiłem dla niego. Odprawiłem chyba 2 msze święte codziennie, każdy różaniec, szedłem na górę krzyża, ten krzyż chyba było 45 stopni ciepła. Było coś niesamowitego. Post o chlebie i wodzie. Modlę się na tym różańcu, płaczę, mówię, no zrób coś. No jeżeli jesteś, to coś zrób. Ja mówię, ja już nie wiem, jak dotrzeć do Jezusa, bo się nic nie dzieje. I jeszcze przed wyjazdem powiedziałem, słuchaj, bo musisz, pojechałem do niego, on był w międzyczasie w szpitalu, właściwie mieszkał w szpitalu. Ja mówię, weź módl się ze mną, jak możesz. On tam dużo nie mógł. Mówię, módl się, proszę cię, módl się ze mną. Nawet powiedział, że się będzie modlić. Cała rodzina pobożna chodziła do kościoła. No ale tylko tyle. No i jak pojechałem tam i wszystko ofiarowałem Panu Bogu. Mówię, Panie Jezu, zrób coś. Nic się nie działo. No i pamiętam, było objawienie Matki Bożej i poszedłem na to objawienie 21 maja 2004 roku. 21 maja i to było objawienie 10 w nocy. Byliśmy tam już o 6 i siedziałem zaraz przy krzyżu tam i Iwan miał przyjść, to jeden z widzących i siedzę i modlę się i modlę. Mówię, Matko Boża, no już Tobie jeden ratunek. No i wysłałem tekst. Mówię, że o 10 Matka Boża przychodzi, o 9 waszego czasu. Czy możecie się modlić? O tej samej porze, jak Matka Boża przyjdzie. Ja już nie mam innego ratunku. I nie mam innego pomysłu. Nie wiem, co dalej robić z tym wszystkim. Jako ksiądz zrobiłem wszystko. Ja miałem taki jego mały obrazek, takie zdjęcie, takie szkolne. No i godzina 10 przyszła Matka Boża, zrobiło się cicho, tam było kilka tysięcy ludzi. No i że ktoś był w Medjugorje, to wie, jak to wygląda. No i modlę się. I wyjąłem ten zdjęcie i tak trzymam. Tak dokładnie tak trzymam. Mówię, Matko Boża, jeżeli tu jesteś, a Cię nie widzę, nic nie czuję, jeżeli tu jesteś, to go uzdrów. Ja powiedziałem, ja już wszystko zrobiłem, co mogłem. Wszystko. Już na ziemi nie ma nikt pomysłu. Jako kapłan, no to ileż można już. Mówię, weź co chcesz, co jest moje, weź. Ale uzdrów go, no wstaw się. I sobie wyobraźcie, 10 minut później idziemy do hotelu przez te pola, nagle dostaję tekst, że coś się stało. Tekst za tekstem, całą noc. Okazało się, potem myśmy wrócili do Anglii, okazało się, że on modlił się o godzinie 9, czyli tam 10 i zapalił 10 świec. I te 10 świec zapalił się paliły. I przyszła godzina ta 9, 10, moment o przyjścia Matki Bożej i powiedział, że nagle ogarnęła go niesamowita cisza. Po prostu coś, co się nie da opisać. No tak dziecięcymi słowami to mówił. I zobaczył nagle, że te świece zaczęły gasnąć. Jedna po drugiej. Nie, że od razu wiatr zawiał, tylko i ostatnia świeca. I kiedy zgasła ostatnia świeca, został całkowicie uzdrowiony. Ja wróciłem i myśmy nie wiedzieli.
No bo w każdej chwili mógł dostać ataku. To tam były 4 po 5 w ciągu dnia. Minął tydzień, minął 2. On zażywał 30 tabletek dziennie. Matka biedna już wyła z bólu. Ona krzyknęła, czy jest ktoś na świecie, co może mi pomóc. Ja nie wiedziałem tego w przeddzień mojego przyjazdu do nich. Z tą propozycją modlitwy. Ona krzyknęła, ten krzyk matki, czy jest ktoś na świecie, kto może mi pomóc. I potem czekaliśmy do lata. On pojechał do Lourdes i wyobraźcie sobie, tam było tysiące Włochów. Wiecie, jak Włosi wyglądają na pielgrzymkach, prawda? To jest jarmark. I on taki malutki jeszcze był. I wyobraźcie, nie mógł się dostać do tej groty. I w momencie ten porządkowy otworzył tą bramkę i mówi, ty, chodź tu. I tego chłopaczka wprowadził do groty. Nie wiadomo dlaczego, skąd. No i wyobraźcie sobie, rok minął, przestał zażywać te tabletki, chyba 4 miesiące to wziął, zanim z tych strasznych tabletek, bo to po kolei stopniowo się te tabletki odejmuje. No i w maju 21 pojechałem z nim do Medjugorje. Nie wyobrażacie, co się tam działo. Ja nie miałem żadnej mszy zarezerwowanej. Żeby tam odprawiać, mówić tę homilię, to trzeba naprawdę mieć do roku tam zabukowane, jak się to po polsku mówi. A ja nic. I w pewnym momencie taki ojciec Kevin, którego znałem, Amerykanin, 20 maja mówi do mnie, słuchaj, czy nie chciałbyś jutro mszy odprawić? Bo jakiś ksiądz nawalił, nie przyjechał, czy byś nie mógł być głównym celebrantem i powiedzieć parę słów? Ja mało nie padłem. Ja mówię, no przecież to jest rocznica uzdrowienia jego, nie? 21 maja. No i sobie wyobraźcie, że kościół nabity ludźmi, ja dałem świadectwo. To było angielska msza, dałem całe świadectwo. I on do mnie podszedł, to sobie wyobrażacie, co się tam działo, nie? I tak mnie objął, taki brzdąc mały. Nic nie mógł słowa powiedzieć, bo tam chcieli powiedzieć, powiedz coś. On nie mógł w ogóle słowa powiedzieć. No i w pewnym momencie, wszyscy płakali ze mną na czele, ja nie mogłem mszy odprawiać później. No i potem jeździliśmy do Medjugorje, potem chłopak dorastał, przeżywał różne chwile, no bo nagle ze szpitala odkrył świat. Szatan nim szarpał straszliwie, straszliwie. To, co się tam działo, jaka tam była walka o jego duszę, to jest nie do pomyślenia. W każdym razie walkęśmy wygrali. Kiedy miał 18 lat, nagle do mnie mówi, ja już tak dalej nie mogę. No ja mówię, czego nie możesz? Wierzyć? Do kościoła chodzić? A on mówi, nie. Ja już dalej nie mogę uciekać przed Panem Jezusem. Ja mówię, o czym ty mówisz? A on mówi do mnie, wiesz co? On mnie woła. Ja mówię, ty się chyba zgłupiał, ciebie woła? Mówię, wy jesteś najlepszym DJ-em, mówię, siedzisz w jakichś tam narkotykach, co chwilę się z czegoś wyciągamy, z jakichś imprez, mówię, panienka za panienką, mówię, ciebie woła? Mówię, coś ty, mówię, o co ci chodzi, nie? A on mówi, on mnie woła. Ja chcę iść do seminarium. No to mnie ręce opadły. Ja mówię, to powiedz to ojcu, to ci od razu to wybije, nie? Z głowy. No i powiedział to nam wszystkim, mnie i rodzicom. 3 żeśmy, pamiętam, poszli do pubu i nam powiedział to. Tośmy zamówili jeszcze po 3 pinty, żeby to jeszcze uczcić, bo po prostu to było coś niesamowitego. Ja mówię, słuchaj, ja ci pomogę, ale nikt z nas to nie wierzył. Ja ci pomogę, mówię. No dobrze, ja ci wszystko dam, finansowo jak chcesz, ja ci pomogę, ale to jest niemożliwe. I ty wiecie, że poszedł do seminarium, pierwszy w Anglii, po roku mówi, że jemu się tu nie podoba, że on chce jechać do Stanów. Ja mówię, no fajnie, nie? I potem gdzie jeszcze? No i żeśmy mu sfinansowali wyjazd do Stanów, pojechał tam, do takiej grupy, którą spotkał w Medjugorje i sobie wyobraźcie, że wytrwał. I teraz, to jest taka wisienka na torcie, za miesiąc jadę na jego święcenia. A żeby was jeszcze zdziwić, to teraz kto mnie słuchał, to zgadnijcie datę, którą biskup wyznaczył święceń. Słuchajcie, ktoś niewierzący powiedział zbiegi okoliczności. To się nie da tego minąć. Za miesiąc lecę do Stanów, będę tam jeszcze miesiąc na rekolekcjach.
i potem jadę na 21 maja. Bóg mi dał. Chciałbym być na Jego siedzeniu. Ja sobie tego nie wyobrażam. Po ludzku sobie tego nie wyobrażam. Takiego małego brzdąca, który gdzieś tam mi się między nogami plątał, którego człowiek gdzieś tam przytulał, ratował i w ogóle wypłacał się z tego dziadostwa, wszystkiego, co się działo, i na niego biskup nałoży ręce. Ja mu powiedziałem, wiesz, jak zostaniesz księdzem, to ja będę pierwszy, który pójdzie do ciebie do spowiedzi. A on mi powiedział, a to za pokutę dostaniesz tydzień z Włochami w jednym autokarze. Na pielgrzymce z Włochami tydzień, nie? Czy do tego dojdzie? Nie wiem. W każdym razie modlę się za niego i pamiętajcie o nim. Ale mówię wam tylko tą historię dzisiaj, że te parę dni nie będzie zmarnowanych. To, co wszystko mogę zrobić, ja wiem, Pan Bóg może zrobić wszystko. W każdej chwili, w każdej minucie. On nie potrzebuje nikogo. Ale jak obdarzył łaską Maryję? Wszystko jej dał. I ja to nie znam ani z książek, ani z traktatów, ani z jakichś pobożnych homilii. Ja to widziałem na własne oczy. A potem ile większych cudów już w swojej pracy. Co widziałem, co Maryja robiła. Ale to jest taki jeden z największych, który spowodował to, że moje życie się zmieniło. I dzielę się dzisiaj z tym z wami. To nie są pobożne opowieści. Gdzieś tam się stało, bo różnych uzdrowień jest pełno i widziałem. To nie o to chodzi. Ale w ten sposób, jak ona to zrobiła. Jak ona to zrobiła. I tam przeciwko wszelkiej ludzkiej logice i myśleniu. A wiecie, jaka była Ewangelia? Jak w ten czas pojechaliśmy na rocznicę w 2005 roku. Ja mówię, jaka jest Ewangelia? Pytam się do księdza, bo ja nie wiem, o czym kazanie mówić. A on mówi, nie wiem. Idź, czytaj. I jak czytam Ewangelię, a tam były słowa, dla Boga nie ma nic niemożliwego. No nie? Wierz tylko, bo dla Boga, to ile z tych, nie pamiętam już, która to była Ewangelia, w każdym razie było powiedziane, dla Boga nie ma nic niemożliwego.